Cześć, witaj na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, mianowicie jak wybrać najlepszy oczyszczacz powietrza dla Twojego dziecka. Zanieczyszczone powietrze to poważny problem. Szacuje się, że aż 52% dzieci w krajach rozwiniętych jest narażonych na niebezpieczne stężenia zanieczyszczeń. W tym filmie przedstawię Ci 5 prostych kroków, jak wybrać najlepszy oczyszczacz powietrza. Zanim jednak przejdziemy do omówienia poszczególnych czynników, którymi warto się kierować, przyjrzyjmy się kilku faktom. Według raportu WHO 52% dzieci w krajach rozwiniętych oddycha powietrzem o przekroczonych normach pyłów zawieszonych. 40% młodych ludzi do 15 roku życia oddycha w swoim domu zanieczyszczonym powietrzem. Kliknij w link pod tym filmem, aby dowiedzieć się więcej na przykład na temat syndromu chorego budynku. W Polsce natomiast alergiczny nieżyt nosa dotyka 1/4 dzieci w wieku 6-7 lat i prawie 1/3 dzieci w wieku 13-14 lat. Zanieczyszczone powietrze może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym do obniżonej odporności, nasilenia objawów alergicznych i astmatycznych, ale także dolegliwości neurobehawioralnych. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić swojemu dziecku czyste powietrze. Jak zatem wybrać taki oczyszczacz powietrza dla dziecka? Przejdźmy zatem do pierwszego punktu na naszej liście, który brzmi: dobierz wydajność oczyszczania do metrażu. Przed zakupem sprawdź, jaką wydajność ma oczyszczacz. Zasada jest prosta. Im większa wydajność, tym szybciej oczyszczacz przefiltruje powietrze. Na przykład dla pokoju, który ma 15 m2, polecamy CADR minimum 120 m3 na godzinę. Wybierając oczyszczacz o wydajności 200-250 m3 na godzinę, możesz być pewien, że szybciej przywróci on pożądaną jakość powietrza w pomieszczeniu. Dlatego też na przykład Clarta Force T4 o wydajności 300 m3 na godzinę oczyści pokój wyraźnie szybciej niż Philips AC0850 o wydajności 190 m3 na godzinę. Numer 2. Zwróć uwagę na filtry. Jest to serce każdego oczyszczacza. Upewnij się, że oczyszczacz ma filtr HEPA i węglowy. Usuwają one najgroźniejsze zanieczyszczenia, jak pyły smogowe, alergeny, zarodniki pleśni, ale także nieprzyjemne i szkodliwe zapachy. Niektóre tańsze modele nie mają np. filtra węglowego lub jest on w formie nakrapianej tkaniny, której żywotność jest bardzo krótka. Skuteczność takiego filtra po 2-3 miesiącach może znacznie spaść. Dlatego najlepiej wybrać modele z filtrem węglowym posiadające faktycznie widoczne granulki węgla. Numer 3. Zwróć uwagę na wilgotność. Kolejnym ważnym elementem, który należy sprawdzić, jest wilgotność, jaka panuje w pokoju dziecka. Możesz do tego użyć jednego z hygrometrów, których ceny zaczynają się od parunastu złotych. Suche powietrze z reguły objawia się suchością w gardle, częstym kaszlem i potrzebą odchrząkiwania. Nawilżone powietrze wspomaga również odporność dzieci, a nawilżenie śluzówek gardła i nosa przekłada się na większą elastyczność wyścielających ich rzęsek. To przekłada się zaś na zdolność śluzówek do odpychania napływających z zewnątrz pyłów, alergenów i innych czynników, które podrażniają drogi oddechowe. Nawilżacz powietrza może też działać kojąco w przypadku podrażnień gardła i górnych dróg oddechowych, przyczyniając się do szybszego pokonania infekcji. Kiedy na pewno nie potrzebujesz nawilżacza? Możesz to poznać na przykład po parze skraplającej się na oknach. Zanim jednak podejmiesz jakiekolwiek decyzje zakupowe, sprawdź wentylację w swoim mieszkaniu. Często przyczyną gromadzącej się wilgoci jest niedrożna wentylacja, która zaburza przepływ powietrza w mieszkaniu. Jeśli tutaj jest wszystko ok, a Ty dalej obserwujesz parę na szybach, najprawdopodobniej nie potrzebujesz nawilżacza. Wciąż jednak najpewniejszą odpowiedź da hygrometr zwany wilgotnościomierzem. Dlatego zanim wydasz kilkaset złotych na oczyszczacz, kup najpierw hygrometr za 10-20 zł i sprawdź, czy potrzebujesz oczyszczacza powietrza z nawilżaczem, czy wystarczy Ci sam oczyszczacz. Wybierając wariant z nawilżaczem, możesz kupić urządzenie 2 w 1 lub 2 osobne sprzęty. Pod tym filmem znajdziesz link, gdzie analizujemy szerzej obydwa rozwiązania. Numer 4. Sprawdź głośność sprzętu. Zwróć uwagę na hałas. Oczyszczacz powinien być cichy, żeby nie przeszkadzał w trakcie snu dziecka. Większość modeli posiada oczywiście tryb nocny, zwany też Silent lub Sleep, w którym pracuje na najniższych obrotach. Nie jest to jednak optymalne rozwiązanie, gdyż z jednej strony urządzenie jest faktycznie ciche, z drugiej jednak wydajność oczyszczacza znacznie spada, wykorzystując około 20-25% maksymalnej mocy urządzenia. Dobrym rozwiązaniem jest też zakup mocniejszego sprzętu posiadającego zapas wydajności w stosunku do posiadanego metrażu. Wówczas tryb Sleep będzie gwarantował i tak przyzwoitą moc. Godnym polecenia przykładem tego jest na przykład Clarta Force T4, który posiada nie tylko 300 m3 wydajności, ale także wdzięcznie zaprojektowany tryb Auto Sleep,
gwarantujący cichą pracę przy jednoczesnym korzystaniu z kilku prędkości. I numer 5. Zastanów się nad funkcją jonizacji. Oczyszczacze z jonizatorem szybciej usuwają zanieczyszczenia, wyróżniają się skutecznością w neutralizacji zarodników pleśni i grzybów, a także pomagają usuwać bakterie i wirusy. Oczyszczacze powietrza z jonizatorem wiążą się z reguły z niewielką dopłatą, gwarantując w zamian dobrą ochronę przed zróżnicowanymi zagrożeniami. Warto też rozwiać obawy niektórych dotyczące jonizacji, jak i samego oczyszczacza powietrza. Nowoczesne jonizatory plazmowe stanowią w pełni bezpieczną, certyfikowaną technologię, nie niosącą za sobą żadnych skutków ubocznych. Działanie jonizatora jest również bardzo ciche i nie wpływa na ogólny komfort akustyczny przy eksploatacji sprzętu. Podobnie nie należy mieć żadnych obaw odnośnie działania oczyszczacza powietrza. Nie ma żadnych przesłanek co do tego, by ograniczać użycie oczyszczacza. Urządzenie to bowiem może działać 24 godziny na dobę, gwarantując pełną ochronę naszych najmłodszych przez cały czas. Zwłaszcza, że za sprawą mikroszczelni w stolarce okiennej czy otwieranych drzwiach, część zanieczyszczeń z zewnątrz i tak przedostawać się będzie cały czas do pokoju. Nie warto też zamykać szczelnie okien, gdyż doprowadzi to do zbyt dużego stężenia CO2, a co za tym idzie do senności, apatii i spadku koncentracji. Gdzie ustawić zatem oczyszczacz powietrza w pokoju dziecka? Najprostsza odpowiedź brzmi w bezpiecznej odległości od ściany, jak i miejsca, w którym dziecko najwięcej przebywa. Może być to łóżko lub biurko. Podłączając oczyszczacz warto ustawić go w odległości minimum kilkunastu centymetrów od ściany, by nie utrudniać przepływu powietrza. Pamiętaj też, by oczyszczacz nie był ustawiony np. bezpośrednio przy głowie śpiącego dziecka. Strumień powietrza skierowany prosto na malucha może skutkować przewianiem lub przeziębieniem. Metr odległości będzie tutaj w sam raz. Oczyszczacz powietrza dla dziecka wcale nie musi kosztować fortuny. Warto też zwrócić uwagę na aspekt ceny. Z racji raczej niewielkiego metrażu dziecięcych pokoi, wydajność takiego oczyszczacza powietrza nie musi być też nie wiadomo jak duża. To oczywiście przekłada się pozytywnie na cenę. Najtańsze modele oczyszczaczy możecie znaleźć już za 700-800 zł. Za najtańszy oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Sharp KCF32 przyjdzie Wam zapłacić już około 1200 zł. Sprawdź nasz ranking oczyszczaczy powietrza i zobacz dokładnie, które modele są naszym zdaniem najbardziej opłacalne. To by było na tyle, jeśli chodzi o wybór oczyszczacza powietrza dla dzieci. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca i mam nadzieję, że ten film pomógł Ci zrozumieć, czym kierować się przy wyborze oczyszczacza dla dzieci. Nie zapomnij także o łapce w górę i subskrypcji kanału. Do zobaczenia już w tym filmie.